Tak jak zauważyliście pewnie po tytule, moim zdaniem Xiaomi 12X może odnieść spory sukces sprzedażowy. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak on się sprawuje oraz jakie są główne różnice w stosunku do zwykłej 12. Pod koniec materiału będzie też dla Was konkurs. Zapraszam do oglądania. Ten smartfon mam tak samo jak 12 bez X w wersji niebieskiej. No i jeżeli nie sprawdzimy informacji o modelu w ustawieniach, to tak naprawdę nie rozróżnimy tych dwóch smartfonów. Wymiarami oraz wyglądem są identyczne. Front pokrywa szkło ochronne Gorilla Glass Victus, boki są delikatnie zaoblone. Na prawej stronie znajdziemy przyciski głośności i przycisk blokady. Lewa jest za to pusta. Na spodzie mamy pierwszy z głośników stereo, złącze USB-C oraz slot Dual SIM, bez możliwości rozbudowy kartą pamięci. Górna część to drugi głośnik stereo, logowany Harman Kardon oraz dioda do sterowania urządzeniami multimedialnymi. Na tyle znajduje się elegancka wyspa z aparatami oraz podwójną diodą doświetlającą. Cały tył jest matowy, dzięki czemu smartfon się nie ślizga. Ale ogólnie, tak jak i w teście Xiaomi 12, bardzo przypadły mi do gustu te wymiary. Urządzenie jest znacznie mniejsze od większości współczesnych telefonów, które mają od 6,5 cala w górę. Dobrze leży w dłoni i nawet kobiety z mniejszymi dłońmi będą mogły komfortowo z niego korzystać. Ekran 12X ma przekątną 6,28 cala. Na papierze niby tak jak droższy model, jednak według portalu Keymobil ten AMOLED jest z produkcji Huaxing, a w zwykłej 12 produkcją zajmuje się Samsung. Poza tym wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD+, z gęstością pikseli ponad 400 punktów na cal. Wspiera 120 Hz adaptacyjne odświeżanie, czyli sam dopasowuje się do aktualnie wyświetlanej aplikacji. Kolory, kąty widzenia są na wzorowym poziomie. W żadnym stopniu nie odstaje on od flagowców. Mocne słońce nie robi na nim wrażenia, potrafi rozkręcić się do 1100 nitów, zapewniając dobrą widoczność. W górnej części mamy małe wcięcie na kamerkę do selfie, a na spodzie znajduje się ukryty skaner linii papilarnych, który mógłby być delikatnie wyżej, ale działa bardzo sprawnie i wystarczy lekkie dotknięcie, aby natychmiastowo odblokować urządzenie. Zagięcie po obu stronach może nie wszystkim pasować, jednak moim zdaniem dodaje takiego efektu premium. Ramki są na tyle małe i niemal równe, że telefon daje podobne odczucia z użytkowania co iPhony, w których jako pierwszych właśnie te ramki były równomiernie rozmieszczone. Może się powtórzę, ale podoba mi się trend mniejszych ekranów w tym roku. To, o co prosiliście, żebym zwrócił uwagę, to czujnik zbliżeniowy w górnej części. No i muszę Wam powiedzieć, że nie miałem z nim problemów. Prawidłowo się wygasza podczas rozmów, jeżeli zbliżę telefon do głowy i rozjaśnia, jak go odsunę. Sercem urządzenia jest Snapdragon 870, czyli podkręcona wersja 865. Ten procesor możemy spotkać też w sprzętach ze średniej półki, jak np. Realme GT Neo 2. Jest on wykonany w 7 nanometrach i oferuje 8 rdzeni. Wspiera go 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1 oraz szybki RAM LPDDR5 8 lub 12 GB. No i powiem Wam, że jest to idealny procesor dla tego smartfona. W porównaniu z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 1, tutaj nic się aż tak nie grzeje. W codziennej pracy, jeżeli chodzi o wydajność, niemalże nie zauważycie różnic. Może jak będą dwa obok siebie, to nowszy będzie uruchamiał aplikację o 1 milisekundę szybciej. Ale czy ktoś tak naprawdę tego potrzebuje? Xiaomi 12X bez problemu radzi sobie z zaawansowanymi grami czy pracą na kilku aplikacjach jednocześnie. I nie parzy nam przy tym rąk. Temperatury są niższe niż na najnowszym Snapie, a praca tak samo wydajna. Dlatego moim zdaniem, o ile dostanie on dobrą cenę w Europie, może być hitem, bo na pewno starszy już Snapdragon jest tańszy w zakupie i takie cięcia jestem w stanie zaakceptować. Model 12X działa pod kontrolą najnowszej nakładki MIUI 13, która mimo tego, że wizualnie dużo się nie zmieniła w porównaniu do wcześniejszych wersji, to teraz działa dużo lepiej. Poprawiona została płynność oraz animacje systemu. Chociaż będąc obiektywnym, w przypadku Xiaomi 12 na początku mieliśmy klatkowania w aplikacji Sklep Play, które teraz zostały poprawione. Ogólnie 12X też dostał już kolejne poprawki MIUI 13, więc do wersji Global raczej już wszystko powinno grać. Cięć za to nie było w aparatach. Dostajemy tutaj ten sam zestaw co w Xiaomi 12, czyli główna jednostka Sony IMX766 o rozdzielczości 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Do tego ultra szerokokątny obiektyw 13 megapikseli o polu widzenia 123 stopnie oraz jest jeszcze oczko telemakro 5 megapikseli.
Aparaty wypadają bardzo dobrze, świetnie sobie radzą w ciągu dnia, ale także w nocy. Tryb nocny pomaga wyciągnąć jeszcze więcej z fotek. Aparat główny zbiera dużo szczegółów oraz zapewnia odpowiednią ostrość. Szeroki kąt i makro odstają trochę jakością od aparatu głównego, ale i tak jest to poziom średniej, wyższej półki. Dla porównania wrzucam Wam też kilka zdjęć z Xiaomi 12, abyście mogli zobaczyć, czy są jakieś różnice w tych samych aparatach, które mogą wynikać z innych procesorów. Oraz dorzucam porównanie z Xiaomi 11 Ultra do oceny, czy według Was jest duża różnica, czy jednak 12X daje radę. Dalej jeszcze będą próbki wideo, ale na razie ja Wam nie przeszkadzam, oglądajcie przebitki zdjęć, które udało mi się zrobić. Wideo na tym smartfonie możemy nagrywać w 8K i 24 klatkach na sekundę, w 4K i Full HD w 60 oraz 30 klatkach na sekundę. Jest teraz włączony tryb standardowy, więc możecie zobaczyć, jak wypada tutaj stabilizacja i chwilę się przebiegnę, żebyście mogli ją sprawdzić. Oczywiście też próbka wideo nagrane w ciągu dnia w dobrych warunkach oświetleniowych. Tak jak mówiłem, mamy tutaj możliwość oddalania, przełączania się na kamerę szerokokątną oraz przybliżania do 6 razy. Przy okazji jeszcze sprawdźmy, jak wypada stabilizacja. A tak wypada wideo nagrane kamerką do selfie w Xiaomi 12X. Możecie ocenić, jak wypada tutaj ścieżka dźwiękowa, no i jak wypada wideo. Mam teraz najdalej wysuniętą dłoń, jak tylko mogę. Wbudowana bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowanie o mocy 67 W. Ja w wersji chińskiej niestety nie dostałem ładowarki w zestawie, pudełko jest mniejsze od tego z Xiaomi 12. Nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała w Europie. A dodatkowo trzeba zauważyć też, że tutaj nie mamy ładowania bezprzewodowego. O ile cena to zrekompensuje, ja takie cięcia ponownie jestem w stanie zaakceptować. Ale Wy możecie dać znać, czy korzystacie z ładowania bezprzewodowego, czy raczej tylko na kablu i jest Wam to zbędne. Co do pracy urządzenia, to działa one trochę krócej niż zwykła 12, tam jednak nowy Snapdragon zapewnia około godzinę dłużej na włączonym ekranie, czyli SOD w 12X będzie wypadał na poziomie 7 godzin przy 60 Hz, a jeżeli ustawimy 120 Hz, to bateria wytrzyma około 5-6 godzin włączonego ekranu. Jeżeli korzystamy z LTE oraz Wi-Fi, powinno to spokojnie zapewnić jeden intensywny dzień pracy. Budowane głośniki od Harman Kardon, jak w poprzednich modelach, wypadają bardzo dobrze i grają tak samo jak w Xiaomi 12. Dźwięk jest głośny i wyraźny. Niestety nie mamy złącza jack na słuchawki, więc jak chcemy słuchać muzyki na kablu, to musimy dokupić przejściówkę. Na Bluetooth wszystko działa bez problemu i jakość audio jest bardzo dobra. Przed podsumowaniem mam dla Was do wygrania opaskę, a w sumie będziecie mogli wybrać, czy chcecie Xiaomi Mi Band 6 czy Redmi Smart Band Pro. Funduję ją z własnej kieszeni, więc liczę, że trafi ona do odpowiedniej osoby, która ogląda kanał już od dawna. Aby ją zdobyć, trzeba oczywiście być subskrybentem oraz napisać komentarz, dlaczego to właśnie Ciebie miałbym wybrać. Liczy się oczywiście kreatywność. Miło mi też będzie, jak zostawicie motywującego kciuka pod materiałem i udostępnicie go dalej. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga zdobyć większe zasięgi. Bardzo dziękuję i wszystkim życzę powodzenia. Szczegóły znajdziecie w opisie. Podsumowując, Xiaomi 12X to bardzo dobry smartfon, który od zwykłej 12 różni się w sumie głównie tylko procesorem i brakiem bezprzewodowego ładowania. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, czy będzie on dobrze wyceniony, bo na razie dostępny jest z wysyłką z Chin na Trading Shenzhen i tam kosztuje około 2300 zł za wersję chińską. Jeżeli podobna cena będzie za wersję europejską Global, to moim zdaniem szykuje się nam hit. Ten 12X jest takim Galaxy S20 FE od Samsunga. W momencie, kiedy linia S20 była wysoko wyceniona, wypuszczono S20 FE, który z małymi cięciami zaoferował dużo lepszą cenę. Co prawda tam mieliśmy ten sam procesor co we flagowym bracie, ale tutaj teoretycznie słabszy oznacza moim zdaniem lepszy, który się mniej nagrzewa i zapewnia komfortową pracę. Ogólnie wydaje mi się, że wojna wydajnościowa na procesory trochę się przygasiła i do momentu, kiedy te super małe 4-nanometrowe procesory nie dostaną odpowiedniego chłodzenia, to ich wydajność w codziennej pracy równa się ze średnią półką, no i tymi flagowymi procesorami sprzed roku czy nawet dwóch.
Poza tym 12X ma tak samo dobry aparat co zwykła 12 i w przypadku ekranu też nie zauważyłem różnic. Do tego dochodzą świetne rozmiary oraz wygląd, no i mamy hit. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na temat tego urządzenia, czy czekacie na nadchodzącą premierę nowych Xiaomi w Europie? Ode mnie to będzie wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i widzimy się w następnym materiale.